Witam Was w pierwszym odcinku z serii bałkańskiej, w której opowiem Wam o krajach odwiedzonych przeze mnie w trakcie mojego majowego wyjazdu. Niedawno dotarliśmy do Austrii i już zaliczyliśmy pierwszą ciekawszą obserwację przyrodniczą. U podnóża skał, tuż przy drodze, stało 5 muflonów. Kierdel składał się z 2 jagniąt, z 2 tryków i z 1 owcy. Niestety nie udało mi się zrobić im zdjęcia, ponieważ po chwili zniknęły w szczelinach skalnych. Ale uwieczniłam kiedyś muflony na Pogórzu Kaczewskim i oto one. Moja trasa prowadziła przez Niemcy, następnie Austrię i dotarłam do Słowenii. Dalszą część wycieczki poznacie w kolejnych filmach. Od razu na początku Wam powiem, że maj był świetnym czasem na przyjazd tutaj. Zależało mi na wiosennych obserwacjach i mi się to udało. Słowenia umiejscowiona jest w centralnej Europie, graniczy z Włochami, Austrią, Węgrami, Chorwacją, a od południowo-zachodniej strony sięga Morza Adriatyckiego. Jest to kraj w dużej mierze górzysty i zamieszkuje go ponad 2 miliony ludzi. Pierwszy dzień spędziłam głównie w drodze. Co jakiś czas robiłam krótkie przystanki, a gdy wieczorem dotarliśmy do Słowenii, powitały nas ogromnych rozmiarów ogniska, które mijaliśmy w każdej miejscowości. Rozpalane są w nocy z 30 kwietnia na 1 maja i tradycja ta w sposób symboliczny nawiązuje do praw pracowników, a świętowanie może trwać nawet do wczesnego ranka. Korzenie tradycji kresowania sięgają znacznie głębiej, bo związane są z pogańskim kultem słońca. Rano trafiłam na takiego gościa. Wygląda na to, że nieźle poimprezował ostatniej nocy. Kolejnym majowym zwyczajem jest mlaj, czyli drzewo, które okorowano, pozostawiając gałęzie tylko na czubku. Słup ozdabia się wstążkami, wieńcami, a na jego szczycie powiewa flaga Słowenii. Drzewa takie stawia się także na inne okazje, na przykład na okrągłe urodziny lub przed domem panny młodej. Podobne tradycje możemy znaleźć w innych częściach Europy, a nawet Polski. Kobarid to niewielkie miasteczko zamieszkałe przez około 1000 osób, w którym spędziłam pierwszą noc. W okolicy można skorzystać z usług agencji turystycznych i zaliczyć m.in. rafting, kanioning czy wycieczkę rowerem. Ja ruszyłam na wędrówkę po okolicznych szlakach, by móc nacieszyć się intensywnie zieloną, wiosenną roślinnością. Po wejściu na szlak moim oczom ukazało się mnóstwo zieleni i rośliny takie jak kokoryczki, przylaszczki, a także ciemiężyce. O tym gatunku nie mogę nie wspomnieć. To paproć, języcznik zwyczajny. Młode wyglądają tak, a starsze w ten sposób. Roślina ta zwyczajowo określana jest jako język jelenia, który przypomina. W Kobaridzie, na wzgórzu Gradić, znajduje się piramidalne mauzoleum upamiętniające włoskich żołnierzy, którzy polegli w czasie I wojny światowej. Z góry rozciąga się przepiękny widok na okolice, widać stąd m.in. Dolinę Soczy, a także otaczające szczyty.
Jeśli mielibyście ochotę zostać tu dłużej, warto wybrać się również na inne malownicze szlaki. Nie miałam konkretnie ustalonego planu, wypisałam kilka punktów, które mnie zainteresowały, a następnie ruszyłam w trasę. Po drodze na bieżąco ustalałam, co chcę zobaczyć, gdzie się zatrzymać i jeśli widziałam coś ciekawego, to robiłam postój, a czasami zostawałam na dłużej. Po wędrówce w otoczeniu intensywnej zieleni ruszyłam wzdłuż Soczy, na południe, do bardzo znanego miejsca oddalonego od Kobaridu o niespełna 50 km. Znajdujemy się w pobliżu miejscowości Nowa Gorica, a to dlatego, że umiejscowiony jest tutaj największy most kamienny na świecie. Jest to most solkański, ma on około 220 metrów, a pod nim płynie przepiękna malownicza rzeka Socza. Spójrzcie tylko, co rośnie tuż przy punkcie widokowym koło mostu. Figa. Do Włoch było już naprawdę blisko, więc postanowiliśmy pojechać tam, żeby coś zjeść i przy okazji pozwiedzać Triest. Triest to miasto portowe nad Adriatykiem. Spośród miast o klimacie śródziemnomorskim jest ono najdalej wysunięte na północ. Zwiedziłam jego kilka najważniejszych punktów i ruszyłam dalej w poszukiwaniu ciekawych miejsc. We Włoszech standardowo między 15 a 18-19 ciężko jest znaleźć miejsce, gdzie można coś zjeść, ale na szczęście nam się udało, bo byliśmy bardzo głodni. A teraz ruszamy na południe, na plażę. Jesteśmy nad morzem, tak więc nie wyobrażam sobie innego scenariusza niż pójście na dół popływać.
W zeszłym roku kraj ten zachwycił mnie, gdy wracałam z południa Europy. Często stanowi on przystanek podczas wyjazdów do Chorwacji i tak było również w moim przypadku. Niesamowite góry, jaskinie, jeziora, malownicze widoki, a także wyjątkowa roślinność. Nie musiałam się długo zastanawiać. Tym bardziej, że Słowenia położona jest całkiem blisko Polski. W południowo-zachodniej Słowenii położony jest region o nazwie Kras i słynie on z tego, że możemy tam podziwiać przepiękne formacje krasowe. Powstały one w wyniku działalności wody na skały wapienne. Na jego terenie położone są m.in. jaskinie szkocjańskie, jaskinia Postojna, która jest naprawdę słynna, a ja dzisiaj odwiedziłam jaskinie szkocjańskie. Jaskinie, a także ich okolica uważane są za naturalny skarb naszej planety i zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oczywiście nie wolno w nich robić zdjęć, a zwiedzać je można jedynie z przewodnikiem. W dalszej części parku, po opuszczeniu jaskiń, fotografowanie jest dozwolone, a także możemy spacerować sami. Rzeka o znamiennej nazwie Reka, czyli po prostu rzeka, nieodzownie związana jest z terenem jaskiń szkocjańskich. Wypływa ona na granicy chorwacko-słoweńskiej w okolicy Śnieżnika, następnie w okolicy miejscowości Szkocjan wpływa pod ziemię, przez kilkadziesiąt kilometrów płynie pod ziemią, kształtując przy tym jaskinie szkocjańskie, następnie wypływa na powierzchnię i płynie w stronę Adriatyku. Rejon ten jest wyjątkowy, ponieważ występują tam rzadkie, chronione rośliny i zwierzęta, również endemity. Jaskinie zamieszkałe są przez kolonie nietoperzy, a także inne typowo jaskiniowe gatunki. Z ptaków w tej okolicy schronienie znalazły m.in. sokół wędrowny i puchacz. Czytałam kiedyś, że na terenie jaskiń szkocjańskich występuje pomórnik, czyli ptak, którego naprawdę chciałabym spotkać. Niestety o tej porze roku dowiedziałam się, że ich tutaj nie ma. Przylatują jesienią, zimują, a następnie wiosną wracają w Alpy. Mi jak na razie musi wystarczyć pomórnik na kubku z Pienińskiego Parku Narodowego. Znalezienie miejsca z ładnym widokiem na przygotowanie posiłku nie stanowiło w Słowenii żadnego problemu. A ja już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek z serii bałkańskiej. Jeśli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to możecie to zrobić za pomocą Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie. Czekam na Wasze komentarze i reakcje. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie!